Blackland Blackbeard, taka maszynka, oraz w duecie Ariana and Evans, Riff Paris, taki zestaw. Dzisiaj na kanale ta maszynka, golenie z tą maszynką to dzisiaj będzie ostatnie, kończące, podsumowujące nasze te dwa odcinki. Ostatnie golenie odbyło się razem z taką płytką, z grzebieniem otwartym, a dziś zaczynaliśmy od takiej płytki z grzebieniem zamkniętym. To było pierwsze golenie, drugie, a trzecie golenie będzie z płytką również z grzebieniem zamkniętym. Tym razem będzie to płytka light, ładnie wyciśnięte bądź wyfrezowane na maszynie CNC, ponieważ maszynka jest wykonana w tej technologii. Wszystkie płytki, zaraz rozkręcę tą płytkę z grzebieniem zamkniętym, odkręcę. Wszystkie płytki są podobne, ale też również się różnią w pewien sposób, bo wszystkie płytki, które miałem możliwość Wam zaprezentować, nie mają na przelot otworów, w które wchodzą piny. Piny z czapki wchodzą do środka, blokując żyletkę, ale z niej już nie wystają aerodynamiczne kształty. Podobnie jest w tej kolejnej płytce. Widzicie? Wszystkie płytki mają podobne rozmiary. Odkładam płytkę z grzebieniem otwartym. Wszystkie płytki mają podobne rozmiary. I tutaj zobaczcie wizualnie. W prawej ręce mam płytkę light, w lewej ręce tą płytkę, z którą zaczynałem pierwsze golenie z tą maszynką. I spójrzcie, wizualnie one się nie różnią, są podobnie wykonane, wyróżniają się tylko tym grawerem, a ja nie jestem tak aż techniczny, żeby z suwmiarką sprawdzać, ponieważ nie tędy droga. Moim zdaniem ważniejsze są odczucia w trakcie golenia. Odkładam płytkę, tą, z którą zaczynaliśmy golenie tą maszynką, płytka light i podobnie jak w poprzednich goleniach Persona Platinum, żyletka wyjęta nowa, jak zawsze u mnie na kanale, nowa żyletka. Odkładam na bok i załaduję do ostatniej płytki. Maszynka, która wzięła swoje imię od samolotu naddźwiękowego, samolotu zwiadowczego SR-71 Blackbeard, wycofanego już ze służby, najszybszego samolotu naddźwiękowego na świecie, który nie był do złapania. Persona. Zakładamy, czekajcie, gdzie jest ta płytka light? Tutaj. Czapka. Zobaczcie mi. Zagubiłem się trochę. Tu jest czapka. I spójrzcie, pod czapką piny są, jak Wam pokazywałem, niepoprzeczne jak w pierwszym odcinku, ale piny są podłużne, ale piny również w taki sposób trzymają żyletkę, że nie ma możliwości, aby się poruszyła. Już same piny, kiedy wcisnę, one już trzymają mocno żyletkę. Zakładam płytkę light. Zobaczymy, czym będzie się wyróżniać płytka light względem płytki z otwartym grzebieniem i względem płytki, która była na pierwszym goleniu. Zakładamy. Tu wszystko jest absolutnie precyzyjnie spasowane. Słyszeliście, jak ściskana jest żyletka. Jeszcze raz odkręcę delikatnie. Mam nadzieję, że Arjuna, który użyczył mi tą maszynkę, się nie obrazi. Posłuchajcie. Tak jest ściskana żyletka w tej czapce, w tej maszynce. Taka ekspozycja. Czym się różni? Może odrobinę bardziej schowana jest żyletka, pochylona w kierunku tej płozy tutaj. Light. Zobaczymy, czy będzie lekko, czy nie będzie lekko. Mam wrażenie, że żyletka jest mniej uniesiona pod czapką względem płytki.
z tego pierwszego golenia maszynką. Sprawdzimy, jak się trzyma. Trzyma się, nawet nie drgnie. Tak, czapka dociska. I z tego co widzę też jest, mam wrażenie, mniejsza ekspozycja żyletki, patrząc tak od strony czapki w kierunku żyletki. Podobnie są wykonane też otwory do odprowadzenia piany. Świetna maszynka, doskonale wykonana. Mimo tego, że jest śliski, gładki grip, uchwyt trzyma się bardzo fajnie, bo palce zatrzymują się tuż pod czapką albo dosłownie pod czapką. Do dużej ręki, dłoni do małej dłoni jak najbardziej. Wystawanie żyletki podobnie jak w poprzednich w tych poprzednich głowicach, poprzednich razach tak samo wystaje żyletka. Nic tutaj ani mniej, ani więcej. Takie coś. Maszynka. Ariana Evans Riff Paris to jest swobodne odniesienie do znanych perfum. Ariana Evans Vintage i jest to opisane jako shaving cream barbershop. Odniesienie może do barbershopu, do klimatu barbershopów starych. To jest krem do golenia według producenta 157 ml, 5,3 uncji. Solidne pudełeczko, ładnie, matowa, czytelna etykieta. Otwieramy i naszym oczom ukazuje się. Masa była, jak widzicie w transporcie, była zapewne odwrócony słoiczek i troszeczkę jeszcze tutaj wpadło podwieczko. Producent opisuje, że tutaj jest skład zapachowy dosyć długi. Jest tak: bergamota, cytryna, lawenda, geranium, irys, fasola tonka i dębowy mech. Chyba nic nie pominąłem, nie wiem. Taka postać. Zobaczymy, co ja poczuję. Tutaj, ale miękki krem, ojej, nabrałem łyżeczką słuszną porcję. Chyba nawet więcej jak 3 gramy. Co tu czuć? Świeżość, na pewno czuć świeżość. Zapach jest trochę podobny do Mondial 908, do kremu do golenia, włoskiego kremu do golenia Mondial 908. Bardzo zbliżony zapach, ale ten zapach, zobaczymy co się będzie działo w trakcie wyrabiania piany. Ten zapach jest jakby bardziej świeży. Przyjaciele. Prosto, elegancko. To mi się podoba zawsze u każdego producenta. Jakby bardziej świeży zapach. A krem, popatrzcie, to jest krem. To jest naprawdę krem. Można by było rozsmarować na twarzy i użyć bezpośrednio pędzla, ale ja sobie to wcisnę do miski, a nawet rozsmaruję na dnie miski. Proszę. Coś widać? Widać, nie widać? Nie widać, widać? To, co mi zostało. Bardzo zbliżony zapach do wspomnianego mydła włoskiego, do Mondial 908. Mondial 908 to jest historyczny zapach. To jest właśnie zapach nawiązujący do tego właśnie roku. I teraz tak, mamy krem, mamy pędzelek Semogi dzisiaj i lecimy. Co tu czuć? Delikatny zapach, ale wyraźnie wyczuwalny, nienachalny. Patrzcie, i co się stało? Natychmiast rozglądam się, widzę, że nie wziąłem ze sobą ręcznika. Ten krem daje się bardzo, bardzo łatwo wtłoczyć w knot. Mięciutki krem. Tak jak wspomniałem, można by było go nawet rozsmarować
Nawet można by go było rozsmarować na twarzy przed użyciem. Nie byłoby chyba żadnego problemu. O proszę. I teraz pozostaje mi, kiedy stłoczony już jest w knot, dodaję wody stopniowo, próbując wyrobić pianę. To jest ostatnie golenie tą maszynką. I będzie pewne podsumowanie. Sam jestem ciekaw. Pozwólcie, że na chwilę, że skoczę. Nie będę zatrzymywał, skoczę po ręcznik. Przepraszam. Wybaczcie usterki techniczne. Ręcznik już mam. Odwieszam na wieszaczek. I mamy tutaj, dalej kręcimy. Proszę, piana zaczyna się już ładnie błyszczeć. No dobra, i myślę, że można spokojnie przenieść na twarz. Jeszcze troszkę bardziej wtłoczę, głębiej, mocniej w knot. Bo piana już mi poleciała z pędzla i dalej leci. Strząsnę nadmiar wody może. Zazwyczaj w takich knotach grubych gromadzi się więcej wody. Nawet przez cały proces golenia w środku, nawet do samego końca golenia gromadzi się woda, która nie połączy się z pianą. A tutaj mamy, idąc za producentem i wspominając te składniki, które tworzą zapach, ja bym powiedział, że tutaj jest bardzo wyraźnie wyczuwalny anyż i irys. Anyż był powszechnie stosowany w perfumach, kochani, w 70., 80. latach. I to duże ilości anyżu. Na przykład Azzaro Profumo. To mi przychodzi na myśl. I tutaj też ten anyż wyczuwam, ale czuję go w połączeniu razem z irysem, co daje bardzo fajny efekt irys. Pudrowy, ziemisty, a piana błyszcząca z tego mydła, z tego kremu. Bo producent tutaj jasno określa, co to jest. No, piana robi się wybitna już. Naprawdę wybitna piana. Mydło jest na bazie łojowej. I myślę, że to wystarczy. Niech ta wilgoć zawarta w pianie niech zmiękcza zarost. A ja z ciekawości jeszcze zerknę, co tam oprócz, ściągając medal, kolejny medal z piany z koszulki, co tam jeszcze jest oprócz tego łoju, bo coś mi się tutaj jeszcze przywidziało, że jest tutaj olej słonecznikowy, łój wołowy, kokosowy olej, masło shea, właśnie to masło shea dobrze robi w mydłach. Gdzieś mi to przeleciało przed oczami. Po goleniu łagodząca, fajna woda, delikatna, Lea hiszpańska. Czuję lekkie szczypanie na twarzy. Jeszcze poprawka. Piana jest, z tego co widzę, jest wzorowa. Jeśli chodzi o wizualne odczucia. Szczypie mnie skóra. Zobaczę, czy to się zmieni w trakcie golenia, czy się nie zmieni. Sięgam po płytkę, po maszynkę z płytką Light.
Blackland Blackbeard. Nazwa nawiązująca do odrzutowca zwiadowczego. Ogromnej maszyny. 5000 ponad 5000 kilometrów zasięg, kochani. Lecimy. Z pierwszą płytką, pierwsza płytka, również z zamkniętym grzebieniem, odczucia były podobne do tych odczuć, które ja czuję w trakcie golenia się brzytwą. To była płytka z pierwszego filmu z tą maszynką, a ta płytka jest wizualnie podobna do niej, do tamtej, jednak tam czułem wyraźnie czułem to ostrze, a tutaj czuję, jakbym po prostu to golenie przychodzi lekko, ale nie mam takiego wrażenia golenia się brzytwą. Chociaż jak po pierwszym przejściu czuję, że już jest skuteczność tej płytki jest fajna. Pierwsza płytka to było dosłownie, to było odczucie brzytwy na skórze, a tutaj jest takie wrażenie, no nie wiem jak to mam wam powiedzieć, ale przychodzi golenie łatwo. Jakbym jeszcze mniej odczuwał ścinanie zarostu versus pierwsza płytka z pierwszego golenia. Możliwe, że ta mniejsza ekspozycja żyletki względem pierwszej płytki z pierwszego filmu z tą maszynką, może to robi taką robotę, bo tutaj widzicie jest mała ekspozycja żyletki i też ta żyletka jest bardzo blisko tej płozy. Grzebień, czapka i płoza i blisko bardzo jest żyletka, ta szczelina, gdzie żyletka jest uniesiona nad płozą, jest o wiele mniejsza niż w płytce numer z pierwszego filmu. Gole długi zarost. Jednakowoż przyjemność golenia tą maszynką jest naprawdę duża. No proszę. Przyjemność golenia jest duża i też czuję się bezpiecznie goląc się tą maszynką. Nie ma problemu najmniejszego z jakimś dyskomfortem, jeśli chodzi o prowadzenie jej na skórze. Drugie przejście. Może też podobny zapach jest tego mydła do sztyftu Mastro Miche. Też zrobił sztyft do golenia w takim kartoniku, gdzie też nawiązuje zapachowo do właśnie tych znanych perfum. Nie będę przytaczał nazwy. Z tym, że tamten sztyft miał bardziej taki jeszcze słabszy zapach, a tutaj ten zapach tego mydła. Dodałem trochę wody, bo czuję, że piana jest zbyt treściwa. Wolałbym, żeby ostrze żyletki jechało łatwiej. Żeby ostrze żyletki... No teraz to już jest naprawdę bardzo ślisko. Odczucie pieczenia zniknęło. Nie czuję teraz pieczenia. I przejazd pod włos. No na pewno jest ewidentnie mniejsza ekspozycja żyletki. Jest bardziej ściśnięta między czapką a płytką, a grzebieniem. Przejście pod włos.
Takie rozcieńczenie piany to już jest natychmiastowa poprawa poślizgu. I większa ilość wody też lepiej wpływa na zmiękczenie zarostu tak samo, bo to przecież woda plus te składniki chemiczne z mydła zmiękczają nam zarost. Płytka z zamkniętym grzebieniem, kiedy się goliłem, to czułem, jakby ta maszynka przylepiała mi się do skóry. Tak, grzebień nie powodował takiego poślizgu jak ta płoza tutaj i kontakt maszynki z grzebieniem otwartym z tej maszynki naprawdę przy skórze to był ekstremalny. A tutaj spójrzcie, ja osobiście, jeśli miałbym oceniać, to przyjemniej, jakoś tak bardziej, lepiej goliło mi się płytką z pierwszego filmu. Light też jest fajna, możliwe, że do krótszego zarostu, kto wie. Ale czucie żyletki w płytce z pierwszego filmu z tą maszynką było lepsze. Wrażenia takie organoleptyczne, jak to mówi się technicznym językiem, były dla mnie lepsze. To jest moje zdanie. To jest tylko moje zdanie. I mam wrażenie, że jakość do golenia przy tamtej płytce, również, no właśnie z pierwszego golenia z zamkniętym grzebieniem, jakość była lepsza do golenia. A płytki przecież nie różnią się. Zobaczcie, to jest ta płytka z pierwszego golenia. One wzrokowo, wizualnie, jak dla mnie, nie różnią się niczym. Tylko możliwe, że jest inaczej jest usytuowana przez to żyletka między czapką, między grzebieniem. Trzecie przejście. Gdybym miał oceniać tą maszynkę, jeśli chodzi pod względem zajebistości golenia płytkami, to dla mnie na pierwszym miejscu płytka z pierwszego filmu z zamkniętym grzebieniem, później grzebień otwarty i na końcu ta płytka. Gdybym miał wybierać, gdybym miał tak ad hoc sięgnąć szybko, to wybrałbym płytkę z pierwszego filmu. Ale summa summarum wszystkie niosą jakieś dobre wrażenia. Wszystkie te płytki prowadzą do skutecznego, komfortowego golenia. Dojście również z tą żyletką, z tą płytką pod nos jest możliwe i jak najbardziej można ścinać włosy, zarost. Trzymanie maszynki jest pewne. Mimo tego amoletowania takiego wzdłużnego, maszynkę trzyma się pewnie. Dojeżdża skutecznie tutaj przy nosie, w kąciki. Tutaj można spokojnie dogolić włosy. Maszynka dosyć ciężka.
czy przy tej płytce wrażenia golenia się brzytwą nie ma. To jest jak dla mnie golenie takie poprawne, bez sensacji, bez emocji. A zapach mydła, gdybym miał, teraz już wyraźnie czuję na skórze, bo już 2 razy naniosłem to mydło. Gdybym miał właśnie tak porównać, to tutaj złapać te zapachy za ogon, to jest anyż tutaj jest i irys. Zapach irysa. Zapach, który po prostu uwielbiam. I dla jasności, to nie jest zapach kwiatów. Proszę Państwa, dla zainteresowanych. Tylko innej części rośliny. Dogolenie jest poprawne, chociaż mam wrażenie, że dokładność tej głowicy jest mniejsza po 3 razach niż głowicy z grzebieniem zamkniętym bądź z głowicy z czapką z pierwszego filmu. Ale za to mam wrażenie, że można sobie bardziej bezkarnie manipulować tą głowicą. Z płytką light można sobie bardziej bezkarnie manipulować niż w stosunku do tych pozostałych 2. O, i już, bardzo ładnie. Bo tutaj żyletka w mniejszym stopniu jest eksponowana. I tyle. Moje zdanie. Najlepsze golenie to było golenie z pierwszego filmu, drugi film. Super golenie, dobre. A to golenie poprawne. Nic nie mogę zarzucić. Ale ja bym do tej płytki nie sięgnął. Chociaż tutaj nie czuję żadnych podrażnień. Jak widzicie, przegolenia żadnego zero. Nie używałem żadnej siły, żeby się golić. Zawsze nowa żyletka. To też jest pewien gwarant dobrego golenia. Po goleniu woda Lea hiszpańska Sensitive, łagodząca, o delikatnym zapachu, lekki zapach delikatny ma. A mydło, czy mógłbym polecić jak najbardziej. Jak widzieliście, mimo tego lekkiego pieczenia na początku, teraz skóra nie jest zaczerwieniona. O, zapach wody delikatny pasuje do mydła. A piana, co my tu jeszcze mamy? Gdybyśmy tak chcieli, z tej ilości, miseczka pusta, a w węzełku jeszcze zapewne będzie w środku woda. O, taka ilość piany. Użyłem większą ilość mydła, jak widzieliście, może i dobrze. Mydło jest troszkę mniej wydajne od innych baz tego producenta, ale mam na ręce, to ze względu na ten zapach użyję jako balsam. Następne golenie chciałbym Wam powiedzieć, że będzie na kanale, pokaże się coś bardzo ciekawego. Moim zdaniem, jeśli chcecie wiedzieć, co to będzie, chodzi mi o kosmetyki, o mydło i o wodę. Ale również też będzie ciekawa maszynka, kolejna maszynka dla maszynkowców. Tym bardziej zapraszam Was na kanał. Maszynkowców i brzytwowców też. Dziękuję za subskrypcję. No teraz to już jest golenie kompletne.
będą ciekawe kosmetyki, nowość na polskim rynku i mam nadzieję, a więcej nie powiem, a będzie maszynka również Abode Thai Windsor. Jedna z 3 płytek. Kochani, zapraszam Was wkrótce na film. Sam czekam z niecierpliwością, coś się będzie działo. Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu wychodzić po ręcznik. Wybaczcie mi, już jestem w podeszłym wieku i po prostu zapomniałem o tym ręczniku. Tymczasem dziękuję za wszystko, za wszystkie dobre słowa i złe też. Dziękuję. Dziękuję za subskrypcję i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia niedługo. Będą ciekawe rzeczy.